Witam, zapraszam na letni, lekki torcik śmietankowy z truskawkami na biszkopcie, który zawsze smakuje. Jest banalnie prosty do zrobienia, elegancki i będzie w sam raz na urodziny, przyjęcie lub do kawy. Zamiast truskawek można wykorzystać inne owoce. Tort zawsze się udaje i smakuje wybornie. Zapraszam do mojej kuchni. Oto składniki na puszysty biszkopt. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Najpierw przesiewamy 80 g mąki pszennej i 40 g skrobi ziemniaczanej. Wymieszane mąki odkładamy na bok. Do dużej miski wbijamy 4 jajka w temperaturze pokojowej. Wsypujemy 120 g drobnego cukru i zaczynamy miksować. Cukier wsypujemy na 2 razy. Jajka po wsypaniu całego cukru miksujemy przez 13 minut na szybkich obrotach. Tak wygląda gotowa masa na biszkopt. Kilkukrotnie powiększyła swoją objętość, jest bardzo puszysta. Można nią pisać, to znaczy jej ślad nie znika od razu. Do masy zaczynamy wsypywać przesiane mąki. Wsypujemy po 1 łyżce i mieszamy łopatką ruchem od dołu ku górze. Dokładnie zgarniamy mąkę z dna miski i z jej boków. W przeciwnym razie ciasto będzie miało grudki. Cały czas mieszamy łopatką, ruchem zdecydowanym, energicznym, ale delikatnie. Po wsypaniu całej mąki masę od razu przelewamy do tortownicy wyłożonej papierem do pieczenia o średnicy 23 cm. Biszkopt od razu wkładamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy przez około 50 minut do suchego patyczka. Po upieczeniu uchylamy drzwiczki na 30 minut. Potem studzimy ciasto na blacie kuchennym. Kiedy biszkopt zupełnie ostygnie, zdejmujemy z niego rant i papier. Zimny biszkopt możemy przechowywać w lodówce, szczelnie zawinięty w folię plastikową przez kilka dni. Następnego dnia z ciasta zdejmujemy skórkę i przekrawamy je na 2 równe blaty. Teraz przygotujemy bitą śmietanę do przełożenia tortu. Do śmietany użyłam trochę żelatyny. Można ją ominąć, jeżeli użyjemy śmietany o zawartości tłuszczu 36 lub 38%. 4 g żelatyny zalewamy gorącą wodą. Mieszamy bardzo dokładnie, żeby absolutnie nie było grudek. Żelatynę odkładamy do lekkiego ostudzenia. W dużej misce ubijamy 300 g zimnej śmietany i 2 łyżki drobnego cukru. Śmietany nie ubijamy na sztywno, jeżeli wlewamy do niej żelatynę. Bez żelatyny musi być ubita na sztywno. Kiedy już wyraźnie widać ślady widełek od miksera, zaczynamy stopniowo wlewać letnią żelatynę. Lejemy obok widełek i cały czas miksujemy na szybkich obrotach. Po wlaniu całej żelatyny miksujemy przez chwilę, tak długo, aż śmietana będzie stabilna. Dolny blat biszkoptu smarujemy kilkoma łyżkami zblendowanej frużeliny truskawkowej lub dżemu. W sumie do tortu wykorzystałam około 350-400 g frużeliny. Na ciasto nakładamy więcej niż połowę kremu. Robimy wyższe boki, robimy miejsce na truskawki. Teraz układamy pokrojone truskawki, około 300 g. Nakładamy resztę bitej śmietany, aby przykryć truskawki. Wyrównujemy. Teraz kładziemy drugi blat biszkoptu, lekko przyciskamy. Rozsmarowujemy na cieście kilka łyżek frużeliny lub dżemu. Torcik wkładamy teraz na kilka godzin do lodówki. Potem ubijamy bitą śmietanę z cukrem, już bez żelatyny. 500 g śmietany i 2 łyżki cukru.
Śmietana musi być ubita na sztywno. Torcik wyciągamy z lodówki i smarujemy bitą śmietaną, górę i boki. Część śmietany możemy wymieszać z kilkoma łyżeczkami frużeliny malinowej i udekorować nią tort. Tort wkładamy ponownie do lodówki. Przed samym podaniem tortu dekorujemy go truskawkami i listkami mięty. Teraz pokroimy nasz torcik i zobaczymy, jak wygląda w środku. Torcik śmietankowy z truskawkami wspaniale się prezentuje, wygląda jak z cukierni, wybornie smakuje i zapewniam Cię, że nie jest trudny do zrobienia. Torcik jest lekki, mało słodki, orzeźwiający i idealny na deser do kawy z przyjaciółmi lub na specjalne okazje, takie jak urodziny. Jeżeli go zrobisz, napisz w komentarzu, jak Ci smakował. Dziękuję za obejrzenie filmiku i zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, do podbijania filmików i do komentowania. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!